dzisiejszym odcinku cofniemy się lata wstecz, dokładnie do roku 2002, kiedy to serwer Lunara pojawił się na świecie tibijskich szlaków dnia 10 grudnia. Istniał on przez wiele lat, gdyż dopiero 10 listopada 2014 roku został on zmigrowany w nowy serwer wraz ze starymi serwerami Nowa oraz Titania, ostatecznie nosząc nazwę Lona. Jednak my dzięki wsparciu widza grającego wtedy na Lunarze możemy zrobić ten materiał wspólnie, opierając się na jego historycznych momentach, o których rzeczach po prostu pamiętał, plus o tym, o czym ja się sam dowiedziałem. Tak więc dzięki wielkie, Karol, i lecimy dalej. Jak na każdym serwerze, także tutaj były lepsze i gorsze gildie. Jednak wiele z nich było na pewno walecznych. Leeches of Archeneir, będziemy mówić Loa, żeby było łatwiej wymówić, powstało praktycznie na początku serwera i rządziło niepodzielnie, wygrywając po drodze wszystkie wojny aż do 2007 roku, co daje nam mocne 5 lat dominacji w Tibii, kiedy była ona ogromnie trudna. Jednak każdy początek ma swój koniec i z czasem gildia Reverto Vox ich pokonała i zdetronizowała. Mimo wszystko początek końca Loa, bo tak będzie mi łatwiej po prostu wymawiać nazwę tej gildii, można wiązać ze zmianą mechaniki Tibii przy update'cie 7.8. Gdzie to właśnie Cipsow wywrócił do góry nogami całą mechanikę PvP i nie tylko. Mowa tu przede wszystkim oczywiście o systemie hotkeyów, po których PvP się zmieniło totalnie, bo wystarczyło spamować w hotkeya i strzelało się runkami. Nie jak to miało miejsce wcześniej, gdy trzeba było rzucać runy prosto właśnie używając własnej ręki, korzystając ze swojej myszki i swojego fasthanda tibijskiego. Podobnie oczywiście było z leczeniem. Każdy z serwerów ma swoje dobre i złe strony. Podobnie było na Lunarze. Do dobrych stron można było dorzucić takie gildie jak Loa, Loa Academy, Shaolin, polska gildia, która miała dobry szacuneczek, oraz Core, mocna gildia od zawsze po upadku Loa, wiele razy walczyła przeciwko Reverto Vox. A po drugiej stronie barykady stały złowrogie bestie, moi drodzy, które wyróżniały się swoim unikalnym stylem, ściśle związanym ze światem Tibii. Mowa tu o gildiach Reverto Vox i Army of Vox. To właśnie one dosłownie zniszczyły Lunarę. Gdy w końcu Reverto Vox odniosło zwycięstwo i przejęło władzę na serwerze, Lunara zapanował totalny chaos. Zniknął wszelki respekt, a Lunara pogrążyła się w niekończących się wojnach i ciągłym power abusingu. Walki toczyły się na każdym kroku, każdy walczył o przetrwanie. Upadek Loa otworzył niczym puszkę Pandory nową erę bez końca, gdzie wojna goniła wojnę, a pokój i harmonia stały się jedynie wspomnieniem. Jednak o tym wszystkim nieco później, rozwiniemy to bardziej. A teraz przejdźmy do legendarnych graczy, o których warto wspomnieć. Tak więc przechodząc do pierwszego gracza. Kepa Tugo, setny RPG, oczywiście 100+. Jedna z największych legend i wicelider Loa, zasłynął ze stworzenia Tibia Cam. I to on nagrywał pierwsze filmiki z solowania demonów i innych ciekawych kontentów. A teraz dzięki niemu możemy na różnych kanałach, na przykład na YouTubie, oglądać filmiki właśnie ripów wrzuconych na YouTuba. Kepa Tugo był szwedzkim graczem, wiceliderem topowej gildii, do tego był miły, pomocny i lubiany przez większość graczy. Tutaj oczywiście nie mogło braknąć gracza o imieniu Rahamu, lidera Loa, MS-a, bardzo mocny w PvP, praktycznie od powstania do końca Disbano był liderem Loa. Ogólnie był lubiany dlatego, że tępił power abusing. Tuż przed ostatnim warem właśnie przeciwko RV doszło do niechlubnego rozłamu w Loa. Kilku kluczowych członków opuściło gildię po kłótni dotyczącej właśnie samowolki i bezsensownych power abusingów na całym serwerze, do których dopuszczali się niektórzy gracze. Do tego momentu Rahamu jako lider skutecznie trzymał wszystkiego w ryzach. Warto tutaj też dodać, bo niektórzy może nie wiedzą, co to power abusing, to było takie, powiedzmy, nadużywanie swojej władzy na serwerze, że biegało się setnym levelem i biło się 20 leveli i mówiło się na przykład, że mają płacić i tak każdemu się robiło, no i przez to ludzie puszczali kierownicę, przestawali grać. Tak samo oczywiście tyczyło się to wyższych leveli, więc im wyższy level, tym większy power abusing można było robić i więcej z niego siana wyciągnąć, ale przez to też tracił na tym serwer, no bo jakby na to nie patrzeć, no coraz więcej ludzi odchodziło z serwera, no bo nie chciało im się grać na serwerze, który jest cały czas jakby gnębiony. Przechodząc do następnego gracza, mamy Cycobójcę. 100+ RPK Polaka, jeden z lepszych graczy jeśli chodzi o PvP na Lunarze. Don Marco, ślepy Wosuke. Trzej ekowie, Polacy swego czasu czołówka serwera po przegranych wojnach, musieli dojść do Loa. Teraz z drugiej mańki mamy gracza o niku Tadop. Był jednym z założycieli Loa. Lojalny wobec swoich do samego końca, uznawany za świetnego gracza w PvP i nie tylko. Jednak jego reputacja miała także mroczniejszą stronę. Był jednym z najgorszych power abuserów na serwerze. Znanym z nadużywania władzy, wymuszania paymentów i bezlitośnego eliminowania graczy. Budził zarówno strach,
strach jak i szacunek, choć w szeregach Loa nie należał do najbardziej lubianych postaci. Przekonałem się o tym osobiście, powiedział Karol. W czasach Tibi w wersji około 7.1 brakowało jeszcze systemu party, jaki był znany nam dotychczas. I jeśli ktoś chciał trenować, to miał dwa wyjścia: zdobyć PZ-a i White Schoola, albo skorzystać z pierwotnej wersji party. Można było gdzieś tam kogoś na przykład dodać do party i tak dalej, i przez to robiły się mocne dymy. I jak już o tym mówimy, no to właśnie przytoczę teraz historię DJ Carlosa, którego numery niektóre możecie usłyszeć u mnie na streamach, bo podesłał mi swoje sety, a wam przypadły one do gustu, tak więc cytując go, moi drodzy. Pewnego razu trenowaliśmy z kuzynem w AB, na prawo od depo, tuż obok respu bugów. Było to jedno z najbardziej znanych miejsc do skillowania. Ćwiczyliśmy w dwie osoby. Jeden miał skula, drugi tylko PZ-a. I wtedy bez żadnego ostrzeżenia wpadł Tadop. Nie powiedział ani słowa, po prostu zaczął eliminować każdego, kto miał PZ lub White Schoola. Bez powodu, bez wyjaśnień, dla czystej satysfakcji. Mój kuzyn padł ofiarą tej masakry. Zabity bez słowa, bez najmniejszego powodu. Nie był on jednak jedynym, który zasłynął ze złej sławy. Po wygranej wojnie przeciwko Loa, jeden z liderów RV, MS, wpadł w jeszcze większy szał nadużywania władzy. Jego triumf oznaczał dla serwera nową erę chaosu i destabilizacji. Tibia w tamtym czasie stała się brutalnym polem walki, gdzie rządziła bezwzględność, a ci, którzy mieli przewagę, wykorzystywali ją do granic możliwości. Z Karola perspektywy najlepszy czas na Lunarze nastał wtedy, gdy rządy sprawowało Loa. Był to okres pokoju i stabilizacji i grało się naprawdę przyjemnie. Każde przypadkowe zabójstwo czy PK było przez Loa surowo pacyfikowane. To oni trzymali w ryzach ekonomię serwera i choć rządzili twardą ręką, robili to sprawiedliwie. A teraz krótki przerywnik, moi drodzy. Jeśli czujecie nostalgię do starej Tibi, oglądając na przykład moje materiały, to zapraszam serdecznie na streamy i na serwer treasura.online w wersji 8.0 z 1x expem, gdzie możesz poczuć na nowo starą dobrą Tibię. Dodatkowo zapraszam właśnie na moje streamki, które odbywają się tutaj oraz na Twitchu gorgodolna_stream, jak i również na TikToku. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu, a my lecimy dalej. Nie mogło oczywiście braknąć chronologii, jeżeli chodzi o wojnę, tak więc najpierw wam przytoczę mniej więcej jak to wyglądało. Loa kontra Sanctuary of Fate i Fortina. Starcie rozstrzygnęło się niemal od razu. Po pierwszym OB na Edron, gdzie Loa dosłownie zmiażdżyło przeciwnika do zera. Następnie mieliśmy Loa kontra Area Mortis i Riot. W tej wojnie przeciwko Loa walczyło wielu Polaków, podczas gdy Loa było w 90% szwedzką gildią. Mimo to ich przewaga była bezdyskusyjna. Odnieśli miażdżące zwycięstwo, ponosząc minimalne straty. Po latach spokoju i harmonii nadeszły miesiące niekończących się wojen i chaosu. Loa kontra Ortus Valeo. Ta wojna zapoczątkowała serię konfliktów i miesięcy nieustannego chaosu. Można powiedzieć, że był to zalążek powolnego upadku Loa. Mimo że Liches odniosło potężne zwycięstwo, przeciwnicy nie zamierzali się poddać. Zaczęli zbroić się na kolejne starcie. Następnie mieliśmy Loa kontra Revert Vox. Ostatnia wojna, w której Loa podniosło ostatecznie klęskę. Choć początkowo bitwy wskazywały na kolejne szybkie zwycięstwo, losy wojny odwróciły się dramatycznie. Reverto Vox było potężną masówką, a dodatkowo wielu członków Loa zdradziło gildię. Niektórzy szpiegowali, inni otwarcie opuścili szeregi i dołączyli do przeciwników. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy chaos, destabilizacja, zdrady i niekończące się wojny, które pochłonęły całą Lunarę. Karol, który aktualnie jest graczem po 30, swoją przygodę z Tibią rozpoczął w około 2002 roku, gdy gra była jeszcze w wersji 6.9. To jego internetowy znajomy wprowadził go do świata Tibi i zaprowadził na serwer Lunara. Pierwszy serwer, na którym przyszło mu grać. Wraz z aktualizacją do wersji 7x przeniósł się na Elisję, gdzie trafił z kuzynami i znajomymi z Reala oraz kilkoma osobami poznanymi wcześniej na Lunarze. To tam rozpoczęła się jedna z ciekawszych kart jego historii. Był jednym z założycielem rodziny Shaw, funkcjonującej na podobnych zasadach jak słynne Del Toro i inne podobne rody, które były popularne w tamtych czasach, jak na przykład też The Vox. Na Lunarze grał Knightem i osiągnął 37 poziom, co jak na tamte czasy było solidnym wynikiem. Niestety padł ofiarą haka, po którym sprzedał swoją postać. Następnie grał 50 RPG-iem, którego współdzielił ze swoim kuzynem. W późniejszym okresie, bliżej wersji 7.8.8.0, miał dostęp do 140 EK, którym walczył w szeregach Loa podczas legendarnej wojny, po której gildia została rozwiązana i przestała istnieć. Dobrze pamięta czasy Tibi od 7.0 do 7.8, kiedy Loa rządziło Lunarą, czyniąc z niej
jej jeden z najbardziej stabilnych serwerów. Przez lata od 2002 do 2008 roku utrzymywali absolutną dominację. Było to tak wyraźne, że gdy ktoś z Loa pojawiał się w Abedendriel, znanym jako miastem Polaków, wszyscy uciekali do depo lub wręcz kłaniali się tej osobie. Rahamu, lider Loa, dbał o porządek na serwerze. Kontrolował ekonomię i rządził twardą ręką, ale sprawiedliwą. W tamtych czasach długo panował wzajemny szacunek, a hierarchia była jasna. Istniało Loa, a potem długo nic. W porównaniu do innych legendarnych serwerów, Lunara była oazą spokoju i harmonii. To właśnie dzięki temu, a także ich PvP i strategicznych umiejętnościom, Loa utrzymywało swoją dominację przez wiele lat. Karol najlepiej zapamiętał świadomie dwie wojny, a jedną z nich było starcie Loa kontra Area Mortis i Rayard. Historia tej wojny była dość ciekawa. Początkowo na Lunarze wybuchł konflikt między dwiema pomniejszymi gildiami, choć ich członkowie należeli do czołówki serwera. Mimo to Loa było ponad tym wszystkim. Nie pamiętał dokładnie przeciw komu walczyły Area Mortis i Rayard, ale w pewnym momencie Loa wkroczyło do wojny jako rozajmca. Wszystko dzięki swoim konekcjom. W szeregach AM i Ray znajdowali się niemal wszyscy topowi polscy gracze serwera. Lecz nie miało to większego znaczenia. Kiedy Loa wjechało na pole bitwy, rozgromiło wszystkich. Sekret ich potęgi był prosty. Byli w 90% szwedzką gildią, a ich członkowie znali się z Reala. Warto teraz cofnąć się właśnie do tych lat 2003-2004. To były czasy przed Ventrilo i TeamSpeakiem. A o Discordzie oczywiście mogliśmy zapomnieć wtedy. Nikt nie wyobrażał sobie wtedy komunikacji głosowej online. Istniał tylko jakiś telefon stacjonarny, smartfony nie istniały, komórki były rzadkością. Wojny dowodzone były na czacie tekstowym, czy to gildyjnym, czy na globalnym. Można sobie wyobrazić, jak wyglądało dowodzenie na OB, gdy lider musiał wydawać komendy pisząc je na klawiaturze. Właśnie dlatego Loa dominowało wojny i bitwy, dosłownie. W tamtych czasach setny ek mógł stać na polu walki tak długo, jak miał uchy, bo nie było żadnego odliczania ani combo. A Loa? Oni znaleźli sposób, by to obejść. Na wojny i hunty zbierali się w jednej kawiarence internetowej, gdzie w 20 osób siedzieli obok siebie na LAN party i w czasie rzeczywistym dowodzili całą bitwą. To był ich największy sekret. Trudno było porównać zbieranie losowych ludzi, którzy komunikowali się tylko tekstowo, ze zgraną ekipą siedzącą w jednym pomieszczeniu. To była kolosalna różnica. Dzięki temu Loa rozstrzygnęło każdą wojnę w 2-3 bitwach, dosłownie przejeżdżając po przeciwnikach jak walec, nie ponosząc praktycznie żadnych strat. W tamtych czasach nie było synchronizowania komb, więc wyglądało to mniej więcej tak. 3, 2, 1 instant combo. A przeciwnicy? Dobra, czekajcie, napiszę kiedy. O, walimy combo. Ej, dobra, przeżył. Dobra, nie wiadomo co dalej. I wiecie, jak to w ogóle wyglądało później. No i przy okazji teraz w tym momencie mogę was oczywiście, moi drodzy, zaprosić, więc zapraszam wszystkich na moje streamy od poniedziałku do piątku w porannych godzinach na Twitchu Gorgodolna_stream oraz tutaj na YouTubie, jak i na TikToku. Wszystkie linki i harmonogram znajduje się właśnie w opisie tego filmu. Tak, jak chcecie poczuć trochę nostalgii, pogadać o Tibijce i nie tylko, to zapraszam serdecznie. A teraz czas na rozwinięcie ostatniej wojny na Lunarze, która moim zdaniem była najważniejszą wojną na serwerze. Wojna Loa kontra RV była jednym z najważniejszych wydarzeń, w których osobiście brał udział Karol. W Loa miał wtedy 140 eka, co w tamtych czasach było dosyć wysokim poziomem, choć nie czołowym, bo najwyższe postacie na Lunarze już miały wtedy około 200 poziomów. Konflikt ten zaczął się od wcześniejszego konfliktu z Ortos Valeo i trwał dość długo. Mimo że Loa wygrało, coś pękło. Ludzie zobaczyli, że Loa nie jest niezniszczalne, co było skutkiem zmieniającej się też mechaniki Tibi, wprowadzeniem nowych elementów. To były czasy, kiedy Ventrilo stało się pierwszym masowym programem do komunikacji głosowej, jeszcze przed TeamSpeakiem i na długo przed Discordem. Loa straciło swój największy atut, jakim była komunikacja głosowa, bo nagle wszyscy byli w stanie porozumiewać się głosowo, co zmieniło sposób prowadzenia wojen. Wojna z RV zaczęła się od Snake Attacku na polskiego gracza Ślepy, który miał wtedy 180 eka. Warto wspomnieć, że po wygranych wojnach właśnie Loa wprowadziło interesującą praktykę. Po rozgromieniu przeciwnika składali propozycje nie do odrzucenia dla najlepszych graczy w przegranych gildiach. W zamian za dołączenie do Loa dostawali wybór: być hunted na zawsze lub dołączyć mogli do Loa. I tak w szeregach Loa pojawiły się takie postacie jak Wosuke, Ślepy, Don Marco, Corin Shadowfinder i inni. Bo wielu kluczowych członków nie było tak aktywnych jak kiedyś, a Rahamu czy Tadop grali już mniej intensywnie. Po kilku latach dominacji Loa zderzyło się z nową rzeczywistością. Niestety okazało się, że w szeregach Loa pojawili się szpiedzy, co okazało się największym ciosem. G-Hex, jedna z najwyższych postaci na Lunarze, przez lata członek Loa, zdradził. W wyniku rozłamu gildii Rahamu hamował wszelkie PA.
a wielu graczy, którzy czuli krew, odwróciło się od Loa. Pół serwera zaczęło się odwracać, a ci, którzy zostali, walczyli o stary porządek. Zmiana systemu PvP, wprowadzenie nowych hotkeyów i zakończenie tradycyjnego celowania, gdzie umiejętności były najważniejsze, a spamowanie F1 zaczęło dominować, miały ogromny wpływ na przegraną. Wiele kluczowych postaci w Loa było już retired. Finałem wojny było ofiarowanie się Rahemu. Po zebraniu wszystkich w gildii przemówił do swoich ludzi i sam zapłacił payment. Po 6 latach dominacji Loa zostało oficjalnie zdisbanowane, a Rahemu wraz z kilkoma legendarnymi graczami zakończyli swoją działalność. To był smutny moment, w którym długo nie mogli uwierzyć. Rahemu poświęcił się dla tych, którzy zostali lojalni, co świadczyło o tym, jakim był liderem. Po tym wydarzeniu ci, którzy pozostali, rozproszyli się po serwerach. Niektórzy dołączyli do RV, inni do innych gildii, a na Lunarze nastał czas chaosu, PA i totalnej rozpierduchy. Tutaj warto powiedzieć, że Rahemu się zrukował, żeby spłacić payment za swoich pozostałych graczy z gildii, żeby mogli być wolni. Po tym wydarzeniu odszedł z Tibi. Nie podobało mu się, jak potoczyły się wydarzenia związane w ogóle z całym Cipsoftem i rozwojem Tibi. Do dzisiaj gra na retro OTS-ach 7.4, obecnie m.in. na Tibiantisie mając 90 RPK. Zapytałem też jeszcze właśnie Edwarda o jakieś takie wspominki, jakie miał związane z Lunarą, to powiedział mi, że pamięta, jak dopiero zaczynał grając na Tibice, miał wtedy chyba 12 albo 14 level Knightem i zagadał do niego jakiś ziomek, który wyczuł właśnie, że on nie ogarnia Tibiki. Powiedział mu: weź mnie zaznacz, jakbyś atakował, chcę coś sprawdzić, nic ci się nie stanie. Po kilku namowach Karol zgodził się i go zaznaczył, czyli zaatakował. Jak może się domyślić, było to już po aktualizacji systemem czaszek, więc pokazała mu się biała czaszka, a ziomek go zabił. Pamięta również, jak atakował potwory, będąc kompletnie zielonym, spamił prawym przyciskiem myszy, bo myślał, że tak się po prostu atakuje, zamiast po prostu zaznaczyć cel i uderzać. Wciąż odznaczał potwora, czekając, aż on się zamachnie aksem. Karol pamięta również ostatnie spotkanie w Guild House właśnie od Loa po oficjalnej decyzji o zdisbanowaniu gildii. Rahemu przemawiał do wszystkich, dziękując za lata właśnie lojalności i przepraszając, że nie podołali. Po tym spotkaniu poszedł się zrukować z kilkoma kluczowymi postaciami w gildii Loa w formie spłacenia paymentu, żeby cała ekipa była free. Jednym z bardziej pamiętnych momentów było to, jak na AB wpadło kilku członków Loa, aby ubić Corina Shadowfindera, polskiego MS-a. Był to spoko ziomek z dobrym PvP. Corin miał PZ-a, przez co nie mógł wejść do depo, a całe AB próbowało go leczyć przez około 40 minut. Oczywiście nikt się nie sprzeciwił, bo wszyscy się bali, ale jedno trzeba było przyznać tym ludziom wokół, że spam leczenia był nie do opisania. AB było wtedy znane jako miasto Polaków, coś jak Karlin dla miasta Brazylijczyków, przez co Corin tak długo stał na nogach, mimo bycia złamanym w sidła. Podsumowując, po zakończeniu dominacji Loa na Lunarze, Karol zakończył swoją przygodę z grą, szczególnie po wprowadzeniu zmian w Tibi, takich jak hotkeje, system potionów i innych mechanik. Zmiany te zbiegły się z upadkiem Loa, po którym zapanował chaos, wojny i masowe power abusing. Tak więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał, zapraszam na streamy, kolejne odcinki, zostawcie lajka i suba oraz komentarze, by być na bieżąco. Dzięki wielkie, do zobaczyska, hej!